Witam serdecznie w kolejnym odcinku LML Lingua News. Nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i chciałbym opowiedzieć Wam troszeczkę o tym, nad czym pracujemy i przekazać kilka dobrych wiadomości. Pierwsza wiadomość jest taka, że uruchomiliśmy zapisy na kurs języka tureckiego. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka LML Lingua News, pracujemy nad 4 nowymi kursami językowymi i pierwszy z nich, czyli język turecki, właśnie startuje. 18 października rusza pierwszy sezon tego języka. Oczywiście zapisy na ten kurs będą trwały także później, także co tydzień będziecie mogli do tego kursu dołączać. A kolejne języki, język grecki, fiński i chorwacki, pojawią się w kolejnych miesiącach w naszej ofercie. Także jest to bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że kurs ten powstał już w zmienionej, udoskonalonej formule. O czym mówię? Do tej pory pracowaliście na kursach w 90 dni według sprawdzonych metod, które jednak postanowiliśmy troszeczkę dopasować i rozszerzyć po to, żeby dać Wam jeszcze lepsze takie doświadczenie językowe w trakcie nauki. Jakie to są zmiany? Jest ich 7. O jednej mówiłem Wam już w poprzednim odcinku, ale teraz opowiem pokrótce o wszystkich tych 7 zmianach. Na razie w tym nowym formacie rusza język turecki, ale z czasem będziemy też dodawać w nim nowe języki. I to co ważne, wszystkie dodatkowe elementy, które pojawiają się na kursie, będziecie mogli też zobaczyć na kursach, do których macie już dostęp. Czyli jeśli uczycie się na przykład z nami języka angielskiego, francuskiego czy niemieckiego, kiedy te kursy zmienią swój format, otrzymacie dostęp też do tych nowych materiałów, które będziemy dodawać. Ale jakie to jest te 7 zmian, o których wspominałem? Pierwsza, zmieniamy troszeczkę podejście do grup. Do tej pory co tydzień tworzyliśmy nowe grupy, do których Was dodawaliśmy i w ramach tych grup wykonywaliście zadania, mogliście ze sobą się komunikować, rozmawiać, no ale było z tym różnie, ponieważ zwłaszcza na języki mniej popularne zdarzały się grupy bardzo małe, 1-, 2-osobowe i gdy na przykład jedna z tych 2 osób nie chciała współpracować, bądź też mniej się uczyła, no ta druga była poszkodowana. Więc zmieniliśmy trochę podejście, przyjęliśmy podejście, które sprawdza się dobrze na kursach średnio zaawansowanych. Czyli jest od tej pory, i to będzie tak na języku tureckim, a z czasem na kolejnych językach, będziemy mieć jedną grupę, do której co tydzień będziemy dołączać kolejnych uczniów. Każdy z uczniów oczywiście będzie się uczył w swoim własnym tempie, czyli jeśli zaczynasz kurs 18 października, to wówczas rozpocznie się Twój pierwszy tydzień. Jeśli natomiast zaczniesz naukę tydzień później, no to Twój pierwszy tydzień rozpocznie się we wtorek, kiedy Ty zaczynasz kurs. Także nie ma tutaj problemu, możecie dołączać i myślę, że to sprawdzi się o tyle fajnie, że osoby, które już są na kursie od kilku tygodni, będą też w stanie wspierać te osoby, które dopiero zaczynają. Bo czasami macie dużo pytań, jak pracować na kursie, co robić z fiszkami, jak zadawać pytania nauczycielom i wydaje mi się, że w momencie, kiedy będziecie zadawać je na czacie, a na tym czacie będzie dużo więcej osób, szybko uzyskacie odpowiedź. Tak mniej więcej funkcjonują też grupy na Facebooku. W przeszłości korzystaliśmy z nich i to sprawdzało się bardzo dobrze, no ale wiadomo, że nie wszyscy mają Facebooka i duża część tutaj naszych uczniów była wtedy poszkodowana, bo nie miała tej możliwości. Więc postanowiliśmy przenieść wszystko wtedy do Globota, całą komunikację i teraz mam nadzieję, że ten pierwszy punkt, czyli ta zmiana w grupach sprawdzi się dobrze. Dobrze, to jest pierwszy punkt, ale jest ich 7. Drugi punkt, wprowadzamy wybór tempa nauki. Z tego co zauważyłem, tempo, które dawaliśmy Wam, czyli 60 nowych fiszek dziennie, plus do 200 powtórek dziennie, no jest tym tempem, które można utrzymać na początku, ale przez cały kurs utrzymywało je niewiele osób. Tak naprawdę część zaczynała uczyć się już swoim tempem, zmieniać sobie limity i tak dalej. A nie chciałbym, żeby takie doświadczenie przeciążenia bardzo źle wpływało na Was w czasie kursu. Więc zmieniliśmy troszeczkę podejście. Teraz zapisując się na kurs, masz do wyboru 3 rodzaje tempa nauki. To, które było do tej pory, to jest tempo intensywne, czyli 60 fiszek plus 200 powtórek fiszek. Natomiast masz też do wyboru tempo normalne, czyli
o połowę wolniejsze, czyli 30 nowych fiszek dziennie i 100 powtórek, albo tempo powolne, czyli 10 nowych fiszek i do 40 powtórek. Czyli to jest takie tempo dla osób, na przykład, które się uczą kilku języków jednocześnie, bądź też osoby, które mają mniej czasu, bądź też potrzebują więcej czasu na to, żeby wczytać się w treść fiszki. Być może jest to dla nich nowy język, albo język jest bardzo trudny, także będą mogły sobie wybrać takie tempo. Oczywiście w czasie kursu możecie to tempo zmieniać sobie ile razy chcecie i ustawiać dowolne limity, natomiast myślę, że na początek, jak będziecie mieć taki limit ustalony przez nas, ale już dopasowany do Waszych potrzeb i możliwości, będzie to bardzo pomocne. Także druga zmiana, wprowadzamy tempo nauki. Trzecia zmiana, pamiętacie, że na fiszkach, jak pracujecie z fiszkami, są obrazki. I do tej pory był to jeden obrazek, natomiast udało nam się wprowadzić modyfikację techniczną w Globocie, która pozwala na dodawanie dowolnych obrazków do każdej fiszki. I tutaj zasugerowałem się badaniami, które pokazują, że w momencie, kiedy uczymy się czegoś i wyświetlamy obrazek, który zupełnie nie musi być powiązany z treścią tego, co się uczymy, natomiast różnorodność tych obrazków sprawia, że mózg uczy się troszkę lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jest, tak jak wiecie, mózg jest bardzo leniwy. On często relaksuje się za bardzo, jak widzi, że cały czas jest to samo, to mu się nie chce nic robić, więc wyświetlanie różnych obrazków sprawia, że mózg cały czas jest w takim napięciu pewnym, co się dzieje, muszę się skupić i uczyć tego, co się pojawia. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe podejście. Tutaj pamiętam, czytałem o takich badaniach, w czasie których uczestnicy mieli zapamiętywać słówka w języku Swahili i wyświetlano im obrazki, czasami prezentujące zupełnie coś niepowiązanego, czyli na przykład uczyli się słowa szkoła, a wyświetlał się im na przykład, nie wiem, wyświetlało się drzewo, czy coś w tym stylu. Natomiast osoby, które miały te różne obrazki, zapamiętywały więcej słów niż te osoby, które te obrazki miały albo takie same, albo ich nie miały w ogóle. Więc tutaj wprowadzamy taką zmianę, że fiszki będą mieć teraz zupełnie inne obrazki. Czyli każda fiszka będzie miała inny obrazek, przez co nauka będzie, wydaje mi się, dużo ciekawsza, bardziej atrakcyjna, mniej monotonna, bo nie będziecie widzieli cały czas tego samego obrazka, będziecie widzieli różne obrazki. I tutaj na ekranie pokażę Wam teraz, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Jak widzicie, te obrazki, które wziąłem w fiszkach, to są obrazki z Turcji, czyli są tam zdjęcia krajobrazów, budynków, miejsc, ulic, ludzi, potraw różnych, także trochę będziecie pewnie robili się głodni pracując z fiszkami, ale no, zobaczymy jak to pójdzie. Także jest to ta zmiana i pracujemy nad tym, żeby tą zmianę też wprowadzić na innych językach i dodać obrazki także do innych języków. Także wydaje mi się, że w tym roku przynajmniej kilka kursów już będzie miało tę zmianę wprowadzoną. Także będzie to zmiana bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście trudność jest tutaj taka, żeby znaleźć 1200 obrazków, które dopasujemy do fiszek, no to jest spore wyzwanie, także wiemy to z praktyki, ale myślę, że zmiana ta bardzo się Wam spodoba. Także to jest zmiana numer 3. Przejdźmy do zmiany numer 4. Bardzo dużo osób chciało zawsze słuchać fiszek, mieć je jako plik MP3, żeby ich sobie słuchać w wolnej chwili i tak dalej. Tutaj mamy dla Was dużo lepsze rozwiązanie, bo słuchanie takich pojedynczych zdań, gdy na przykład jedziecie samochodem, czy robicie cokolwiek innego, nie ma aż tyle sensu. Dużo lepiej sprawdzają się tutaj dialogi. I to jest właśnie zmiana, którą będziemy wprowadzać. Do kursów w tej nowej formule będziemy dodawali dialogi, czyli co tydzień, i to nie będzie to od tygodnia pierwszego, bo tutaj chcemy, żebyście przez pierwsze te 2 tygodnie, powiedzmy, popracowali z samymi fiszkami, żeby zebrać taką bazę językową, podstawowych wyrażeń, słówek, konstrukcji, i od tygodnia 3 kursu będziecie otrzymywać po 5 dialogów, które będą luźno powiązane z tym, co przerabialiście, ale są tak przygotowane, by uczyć Was takich podstawowych właśnie wyrażeń, konstrukcji przydatnych w czasie pierwszych rozmów. I
będziecie otrzymywali te 5 dialogów, one będą dostępne w Globocie, ale będziecie mogli sobie pobrać te dialogi także jako pliki MP3, żeby słuchać sobie ich w dowolnym miejscu, czyli na przykład jadąc samochodem, czy na przykład w momencie, kiedy nie macie możliwości pracy z Globotem, ale chcecie sobie coś posłuchać, na przykład, nie wiem, gotujecie, czy nie wiem, sprzątacie mieszkanie, wówczas możecie sobie słuchać właśnie tych dialogów. I tutaj zachęcamy do tego, żeby to robić. Także będzie tutaj opisane dokładnie w instrukcjach, jak pracować z dialogami, ale to jest, wydaje mi się, bardzo fajny dodatek. I oczywiście z czasem te dialogi będziemy wprowadzać też do tych kursów istniejących już i będziecie je mieli też dostępne. Także zaczęliśmy tutaj z tym tureckim jako takim królikiem doświadczalnym, ale w kolejnych językach myślę, że też zaczniemy wprowadzać te dialogi bardzo szybko. Czyli to jest zmiana kolejna. Następna zmiana. Bardzo dużo osób chciało jakieś dodatkowe wyjaśnienia do tych, które znajdują się w fiszkach, prawda? Czyli w fiszkach macie taką niezbędną pigułkę wyjaśniającą znaczenie, gramatykę, jak się używa danych słów, co wydaje mi się, że jest wystarczające, jeśli jesteś żywiołem ogień lub woda. Natomiast jeśli ktoś jest ziemią i powietrzem, bardzo lubi wszystkie jakieś bardziej szczegółowe wyjaśnienia. I dla tych osób stworzyliśmy taki dodatkowy dział pomoc, w którym znajdziecie instrukcje o tym, jak pracować z kursem i odpowiedzi na różne pytania, ale także wyjaśnienia gramatyczne, czy też wyjaśnienia pewnych zjawisk językowych, prawda? Czyli na przykład w języku tureckim omawiamy tam harmonię samogłoskową, czyli jak to funkcjonuje, z czego się bierze, jak tego używać. Czyli będziecie mieli taką pigułkę informacyjną i teraz do tych artykułów będziemy Was odnosić w fiszkach. Czyli gdy pojawi się dana jakaś rzecz, to damy Wam znać, ok, macie tutaj artykuł, który możecie sobie przeczytać, ale nie musicie. To jest dla chętnych. Natomiast możecie też w dowolnym momencie w Globocie sobie te artykuły wyszukać i do nich wrócić. Czyli jeśli będziecie, powiedzmy, mieć ochotę poczytać trochę więcej o jakimś zjawisku językowym, o jakimś czasie, czasowniku, czy może jakimiś zaimkach i tak dalej, możecie wejść sobie w ten dział pomoc. Także jest to też, wydaje mi się, bardzo ciekawy dodatek. Co jeszcze? Tutaj wezmę moją sobie ściągawkę, czyli mieliśmy podział na grupy, tempo, obrazki do fiszek, dialogi, artykuły. Kolejna zmiana, którą zrobimy, to odejdziemy troszeczkę od dotychczasowego podejścia do nagród. Jako że będziecie dodawani do grupy, nie będzie już takich zadań grupowych, jakie znacie teraz, ale będą takie zadania bardziej indywidualne, w których czasami będzie potrzebne wsparcie innych osób, także tutaj będzie na pewno ciekawie. I te nagrody będą bardziej indywidualne, czyli nie będziecie musieli już się przejmować tym, że ludzie czasami nie uczą się z waszej grupy, czy też macie jakieś osoby, które są mało aktywne, no bo to się bardzo często zdarza. Z praktyki widzę, że no dosyć spora grupa osób, zwłaszcza na początku jest taka, później te osoby na przykład nie przedłużają okresu próbnego, no bo czasami nawet nie weszły do kursu, albo zerknęły na kurs i z niego zrezygnowały. Więc jest sporo takich osób, które mniej pracują, dlatego chcemy nagrodzić bardziej te osoby aktywne i dać im zadania, za które będą otrzymywali nagrody. Czyli za każde zadanie, za wykonanie każdego zadania będzie nagroda. Tych zadań będzie troszeczkę mniej, one będą rozrzucone po kursie, no bo będziecie mieć też zadania ze słuchaniem dialogów i tak dalej, więc będzie co robić, nie będzie na pewno nudno. I ostatnia, 7. zmiana, o której chciałem powiedzieć, to jest zmieniamy troszeczkę podejście do tych mini wysp. Czyli do tej pory mieliście takie pytania Globota, na które udzieliliście odpowiedzi, ale widziałem, że dużo osób chciało napisać te odpowiedzi. Mamy bardzo często w komentarzach, podajecie odpowiedzi na te pytania i chcielibyście upewnić się, czy dobrze napisaliście. Dlatego odchodzimy od tych mini wysp na rzecz przesyłania nam tekstów do sprawdzenia. Czyli coś, co robimy już na kursie średnio zaawansowanym, gdzie na kursie średnio zaawansowanym możecie wysyłać nam dowolne teksty, my je sprawdzamy, odsyłamy Wam, poprawiamy, czyli to jest bez limitów. Tutaj na kursie podstawowym będzie tych tekstów kilka, które będziemy Wam sugerować, jeśli chodzi o tematy, także będziecie mogli sobie to dobrze poćwiczyć. Wydaje mi się, że będzie ciekawie, na pewno zwłaszcza dodatek tych dialogów, czy tego działu pomoc, w którym znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji.
To pomoże Wam w nauce. To gdzieś wypełni te luki pewne, które widzieliście do tej pory. Oczywiście fiszki się nie zmieniają, one będą cały czas takie same. Będziemy działać w oparciu o zdania, które przygotowaliśmy w ten sposób, byście jak najszybciej zdobyli podstawy językowe. I tutaj ja jestem przekonany, że w przypadku niektórych języków naprawdę ciężko będzie Wam znaleźć lepsze materiały do tego, żeby w krótkim czasie zdobyć taką podstawową wiedzę. I wiemy to też trochę z naszych doświadczeń z uczniami na kursie średnio zaawansowanym, gdzie nawet nasi lektorzy mówili, że często osoby, które po tym 3-miesięcznym kursie trafiają do nich na webinary, są w stanie powiedzieć dość dużo, są w stanie podjąć próby rozmowy, czasami pierwszej rozmowy, takim, prawda, na przykład, nie wiem, po hiszpańsku czy angielsku, którą mają w życiu, więc to nie jest łatwe zadanie. I czasem ich poziom jest nawet w takiej rozmowie lepszy niż ludzi, którzy uczyli się danego języka, nie wiem, przez rok czy 2 lata, nawet w szkole czy w innym miejscu. Także tutaj wydaje mi się, że ta podstawa, którą zdobywacie, ona pozwala rzeczywiście osiągnąć dobre efekty, ale ja tutaj nie obiecuję też cudów, że będziecie przez sen absorbować wiedzę językową. Tutaj no oczywiście trzeba trochę wysiłku, trzeba pracować regularnie, to jest rzecz najważniejsza i dlatego myślę, że też to tempo tych fiszek pomoże Wam właśnie taką zdobyć regularność. Ja sam trochę do tego tak podchodzę, też uczę się z Globotem codziennie, przy czym nie jednego języka, ale tych języków mam więcej i wiem, że gdybym ustawił sobie 60 fiszek plus 200 powtórek, nie dałbym rady. Dlatego muszę sobie ustalać mniejsze limity i iść małymi kroczkami do przodu. Także tego Wam życzę i zachęcam do tego, żeby zapisywać oczywiście na kurs języka tureckiego. Link do zapisów znajdziecie w opisie tego wideo i mam nadzieję, że od 18 października, czyli już za kilka dni, będziemy się wszyscy uczyli języka tureckiego. Także dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka LML Lingua News.